Cześć, tu Wiesława. Drodzy widzowie, jesteśmy znów przy dworcu Pizza Centrale, ale to nie znaczy, że już wracamy do domu. Nie. Dzisiaj pociągiem jedziemy na toskańskie wybrzeże, na południe od Pizy do Livorno. Spacer po Livorno zaczynamy od Placu Republiki, wytyczonego w pierwszej połowie XIX wieku, jednego z głównych w mieście. Otaczają go neoklasycystyczne budynki o eleganckich fasadach. Na dwóch przeciwległych krańcach placu stoją XIX-wieczne pomniki władców Toskanii, Fryderyka III i Leopolda II, przedstawionych w strojach rzymskich senatorów, a w tle za plecami Leopolda II widzimy nową twierdzę i tam kierujemy nasze kroki. Ale po drodze czeka nas jeszcze wiele atrakcji, bo oto widzimy pomnik Giovanniego Fattori, włoskiego malarza urodzonego w Livorno w 1825 roku, a tuż za pomnikiem charakterystyczny neoklasycystyczny budynek z pierwszej połowy XIX wieku, Cisternino di Città. Następny przystanek przy kolejnym ciekawym obiekcie, w którym mieści się Mercato Centrale. Wejdźmy do środka. Livorno, które po przyjęciu tytułu wolnego portu 11 marca 1675 roku przejęło bardzo ważną rolę w regionie Morza Śródziemnego w dziedzinie handlu. Kanały odchodzące od portu stały się sercem, wokół którego rozrastało się miasto. Dlatego to właśnie tutaj powstał rynek centralny, a jego budynek jest perłą architektury końca XIX wieku. Dzisiaj można tutaj kupić wszystkie lokalne i nie tylko produkty, od mięs, słodkości, serów, warzyw i owoców, aromatycznych przypraw, po świeże ryby i owoce morza. Z Mercato swe kroki kierujemy do uroczej dzielnicy, mijając kościół Madonny z 1607 roku z bardzo prostą fasadą, a kilka kroków dalej dawny armeński kościół Chiesa di San Gregorio Illuminatore, a przed nami dzielnica Wenecja Nuova, powstała pomiędzy dwoma fortecami, poprzecinana licznymi kanałami, których brzegi spinają urocze mosty, jak ten, na którym się znajdujemy, most świętego Jana Nepomucena, z jego marmurowym pomnikiem na parapecie. Dzielnicę niegdyś zamieszkiwali wyłącznie marynarze i rybacy. Obecnie jest kulturalną wizytówką miasta, zachowując przy tym swój dawny charakter. Znajduje się tutaj wiele historycznych budynków, m.in. skład oliwy z 300 basenami, w których gromadzono nawet 8000 hektolitrów oliwy. A oto przed nami wspomniana wcześniej Fortezza Nuova, zbudowana według projektu Bernardo Buontalenti i Don Giovanni Medici pod koniec XVI wieku.
Forteca później została zmodyfikowana, aby zrobić miejsce na rozbudowę nowej Wenecji. Tutaj widzimy popiersie Giuseppe Mazziniego, włoskiego prawnika, dziennikarza, demokraty, bojownika o wolność. Dziś twierdza jest miejscem ogólnie dostępnym, miejscem spacerów mieszkańców wśród zieleni i dobrym schronieniem przed upałem. Odbywają się tutaj również liczne imprezy i pokazy, a ze wzgórza można podziwiać widoki na Nową Wenecję. Livorno przeżyło największy rozkwit w czasach panowania Medyceuszy, a w szczególności w drugiej połowie XVI wieku. Wtedy to Pisa przestała być portem Toskanii, a Kosma I Medyceusz wybrał właśnie Livorno na miejsce budowy nowego. Medyceusze pragnęli również, aby miasto zyskało rozmach i klasę stolicy kultury i sztuki. Sztuki realizacji tych zamierzeń podjął się malarz, rzeźbiarz i architekt Bernardo Buontalenti. Opuszczamy Nową Fortecę, bo już najwyższy czas kierować się ku morzu. Przy kanale idziemy, podziwiając mural, a dalej za mostem pomnik Villano. Dochodzimy do Piazza del Municipio z Palazzo Comunale, siedzibą władz miejskich, z marmurowymi schodami, dzwonnicą na dachu i salą ceremonialną ozdobioną pięknym kryształowym żyrandolem z Murano. Tutaj należy też wspomnieć o słynnym malarzu, rzeźbiarzu urodzonym w Livorno, Amadeo Modiglianim. Jeszcze kilka kroków i widzimy mury starej twierdzy, Fortezza Vecchia, górującej nad portem, a vis-a-vis bramy portu mieści się pomnik Monumento ai Quattro Mori, przedstawiający 4 postacie Saracenów. Monument wzniesiono pod koniec XVI wieku w hołdzie Fryderykowi I Medyceuszowi. Wróćmy do współczesności, bo zapach dobiegający z przyportowych tawern zaostrza apetyt na świeżo wyłowione owoce morza. Port w Livorno jest uważany za główny włoski port, zdolny do obsługi wszelkiego rodzaju statków, a roczna przepustowość towarów wynosi 30 milionów ton. Z portu wypływają również promy na pobliskie wyspy Sardynię i Korsykę, a także na Sycylię i do Hiszpanii. I widok, który można podziwiać godzinami, łodzie kołyszące się na wodzie, mariny i latarnie morskie w oddali. Jest wiele ścieżek spacerowych w Livorno,
ale idąc wzdłuż wybrzeża, każdy trafi tutaj, czyli do tarasu Mascagniego, ogromnego placu wyłożonego biało-czarną szachownicą z widokiem na morze. Stąd można podziwiać wspaniałą panoramę i różne odcienie błękitu morza i nieba. W miejscu tarasu znajdowała się niegdyś budowla obronna, która została rozebrana w 1925 roku, przekształcona w nadmorską promenadę. W sąsiedztwie tarasu znajduje się również atrakcja dla miłośników podwodnego świata – Acquario di Livorno. Na początku lat 30. Gino Venturi zbudował altanę dla muzyki, elegancką okrągłą świątynię z kolumnami. A jak wyglądają plaże w mieście? Są skaliste i płatne, jak ta, w której postanowiliśmy odpocząć. Dodam, że jest tutaj cała infrastruktura potrzebna plażowiczom od łazienek, restauracji oraz dodatkowych basenów po leżaki i parasolki. Na kąpiel w morzu chyba jeszcze nie czas, ale sycić wzrok widokiem morza można zawsze i bez ograniczeń. A w oddali majaczy ląd, wyspa Gorgona.